Specyfika współpracy z osobami, które doświadczyły homofobicznego czy transfobicznego przestępstwa z nienawiści jest tematem, który myślę, że najlepiej zacząć omawiać od zarysowania pola, w którym będziemy się poruszać. Myślę, że będzie to dla nas przydatne, bo kiedy przyjrzymy się temu obszarowi, to może się okazać, że bardzo szybko namierzymy wyzwania, trudności, ale też cele takiej współpracy, po to, żeby jako prawnicy, prawniczki móc tej grupie osób efektywniej pomagać. I myśląc o tym polu, które na początek chciałbym, żebyśmy naszkicowali, myślę tak naprawdę o dwóch kwestiach. Myślę o realiach społecznych funkcjonowania osób LGBT w Polsce, a po drugie myślę też o realiach prawnych, o infrastrukturze prawnej, z której te osoby mogą korzystać, aby bronić swoich praw. I przyglądając się najpierw temu pierwszemu wątkowi, a więc realiom społecznym, ważne jest to, żebyśmy podkreślili od samego początku, że osoby LGBT, które mieszkają w Polsce, niestety są dużo bardziej narażone na doświadczenie przestępstwa niż osoby, które nie należą do tej społeczności. Mówiąc innymi słowy, osoby, które tylko ze względu na to, że posiadają pewną szczególną cechę, myślę tutaj o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej albo o nienormatywnej tożsamości płciowej, są narażone na to, że doświadczą przestępstwa z nienawiści dużo częściej niż osoby, które takiej cechy nie posiadają. Kiedy przyjrzymy się różnym badaniom społecznym, myślę, że możemy to podsumować mniej więcej w ten sposób, że niemalże dwukrotnie częściej te osoby są narażone na doświadczenie przestępstwa. To, co jest jeszcze ważne i co wynika z tych badań, to to, że to nie są incydentalne zdarzenia. Te osoby najczęściej doświadczają takich przestępstw wielokrotnie. Co jest jeszcze bardziej niepokojące, to to, że są to nie tylko przestępstwa polegające na agresji werbalnej, na znieważaniu, na grożeniu komuś czy zniesławianiu, tylko są to przestępstwa polegające na stosowaniu bardzo poważnej przemocy fizycznej. Badania organizacji społecznych pokazują wręcz, że tych przestępstw, które są skutkiem przemocy fizycznej, jest więcej niż przestępstw, które są skutkiem przemocy werbalnej. To, co jest ważne i jest szczególne w tej kategorii przestępczości, to to, że mimo tego, że zawsze jest zaatakowana jakaś jednostka, to tego rodzaju przestępstwo stanowi sygnał, który jest wysyłany do całej społeczności. Bo bardzo często osoby, które są czy werbalnie, czy fizycznie atakowane, to są osoby, które nic nie zrobiły sprawcy. Bardzo często to są osoby, które w ogóle wcześniej sprawcy nie znały. I ich jedynym problemem, nieszczęściem było to, że spotkały go na ulicy. Pobicie, które jest motywowane homofobicznie albo transfobicznie, jest oczywiście sygnałem o nieakceptacji konkretnej osoby, która była celem ataku, ale jednocześnie też jest bardzo wyraźnym sygnałem, który jest wysłany do całej społeczności. Nie jesteście tutaj mile widziane. To, co jest jeszcze istotne, to to, że osoby są atakowane nie ze względu na swoje poglądy, nie ze względu na swoje życiowe wybory, tylko są atakowane ze względu na cechy, na których wystąpienie u siebie tak naprawdę nie mają wpływu, nie mogą tego zmienić. I to, co jest jeszcze istotne, myśląc o tym takim polu społecznym, to jest też to, że gdy przyjrzymy się w skali makro osobom, które doświadczają tego rodzaju przemocy, to bardzo często się okazuje, że to są osoby, które mają mniejsze zasoby społeczne, ekonomiczne do tego, żeby skutecznie się chronić przed tego rodzaju przemocą, albo żeby móc skutecznie korzystać z instrumentów z pomocy innych instytucji lub osób, które pozwoliłyby im taką ochronę uzyskać. Są często osoby, które nie są osobami zamożnymi. To są często osoby, które nie mogą korzystać z pomocy swoich rodzin, bo członkowie ich rodzin również są nastawieni homofobicznie czy transfobicznie względem ich. Więc to jest ten pierwszy obszar. Zostawmy go na moment, przyjrzyjmy się teraz temu, jak wygląda infrastruktura prawna, którą można wykorzystywać, żeby pomagać osobom, które spotykają się z tego rodzaju przestępczością. No i tutaj oczywiście chyba warto, żebyśmy rozpoczęli od powiedzenia, że zarówno orientacja seksualna, jak i tożsamość płciowa są w prawie traktowane jako takie szczególne cechy. Często mówi się, że są to tak zwane cechy dyskryminacyjne, które zasługują i są w prawie obejmowane szczególną ochroną. I na przykład jakbyśmy zajrzeli do kodeksu pracy albo do ustawy tak zwanej ustawy o równym traktowaniu, no to byśmy zobaczyli, że nie wolno nikogo, jest wprost wskazane, że nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na jego orientację seksualną. Tożsamości płciowej nie znajdziemy, ale dzięki wykładni prawa europejskiego wiemy, że tożsamość płciowa jest chroniona za pośrednictwem przesłanki płci, która jest chroniona za pomocą tych aktów prawnych. Gdy ktoś popełnia przestępstwo motywowane uprzedzeniami ze względu na cechy dyskryminacyjne,
tu mówi się, że popełnia tak zwane przestępstwo z nienawiści. Tak, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby w ogóle zdefiniować sobie to pojęcie, bo ono będzie nam towarzyszyło przez cały ten wykład. Więc myśląc o przestępstwie z nienawiści, myślę o definicji, z której korzysta OBWE, a którą roboczo też wykorzystuje polska policja, więc myślę, że w takiej pracy prawniczej na co dzień jest to dobra definicja. I ona w zasadzie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, żeby mówić o przestępstwie z nienawiści, musimy mieć przestępstwo podstawowe. Musimy mieć czyn zabroniony, który jest penalizowany w ustawie karnej. To po pierwsze. Po drugie, musimy ustalić, że w tej sprawie jakąś rolę odegrała nienawistna, uprzedzeniowa motywacja sprawcy. Jeżeli mamy te dwa elementy, to możemy bardzo sensownie argumentować, że mamy do czynienia z przestępstwem z nienawiści. To jest pojęcie, które bardziej jest pojęciem z poziomu doktryny prawa, bo jak będziemy analizować akty prawne, nigdzie nie znajdziemy definicji przestępstwa z nienawiści. Nie ma tej definicji. Natomiast kiedy przyglądamy się orzecznictwu polskich sądów, ale też kiedy przyglądamy się doktrynie prawa, to bardzo szybko jesteśmy w stanie zidentyfikować, że jest to pojęcie, którym prawnicy i prawniczki się posługują, ale jednocześnie, że jest to pojęcie, które bardzo często jest związane z kilkoma przepisami, które są zawarte w polskim kodeksie karnym, które mają niejako służyć, zostały wprowadzone po to, żeby odpowiadać na zjawisko przestępstw z nienawiści. Jakie to są przepisy? To jest artykuł 119 Kodeksu Karnego, który zakazuje grożenia i zakazuje stosowania przemocy względem osób z uwagi na ich przynależność wyznaniową, bezwyznaniowość, narodową, etniczną i jeszcze przynależność polityczną. To jest też artykuł 256 Kodeksu Karnego, który zakazuje nawoływania do nienawiści, ale też zakazuje propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwowego. I tam również te cechy, które są chronione w tym artykule, obejmują te cechy dyskryminacyjne, które są zawarte w artykule 119, z wyjątkiem przynależności politycznej. I ostatni, trzeci przepis, to jest artykuł 257 Kodeksu Karnego, który zakazuje zniesławiania osoby albo grupy osób ze względu właśnie na przynależność, posiadanie tych cech, o których wspomniałem już, i zakazuje również naruszania nietykalności cielesnej tych osób. Jak widzimy, ten katalog cech dyskryminacyjnych, który jest chroniony w tych trzech przepisach, nie obejmuje orientacji seksualnej. Nie obejmuje on również tożsamości płciowej. Myślę, że można by było ten wątek w sumie podsumować takim stwierdzeniem, że polski ustawodawca nie zakazuje wprost w przepisach polskiego prawa homofobicznych ani transfobicznych przestępstw z nienawiści. Nie znajdziemy tego w przepisach, które zostały przyjęte po II wojnie światowej po to, żeby odpowiadać na to zjawisko. Co to w praktyce oznacza dla profesjonalnych pełnomocników, pełnomocniczek, ale też prokuratorów czy sędziów, którzy rozpoznają te kategorie spraw? To oznacza tylko tyle, że trzeba po prostu szukać w innych przepisach. Trzeba szukać innych zamienników, pod które można by było podstawić zachowania, które mają taki charakter. I oczywiście takie przepisy istnieją. Nie możemy na przykład skorzystać z artykułu 257, który zakazuje zniesławiania ze względu na orientację seksualną, bo nie ma tam takiego znamienia jak orientacja seksualna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy skorzystali z artykułu 212 Kodeksu Karnego, który generalnie zakazuje zniesławiania innych osób. Problem, który jest związany z koniecznością szukania takiego tańszego zamiennika, jest to, że najczęściej sankcja, która grozi za popełnienie tego innego czynu, jest dużo niższa, a po drugie, że bardzo często też tryb ścigania tych przestępstw jest inny. I znowu powracając do tego przykładu ze zniesławieniem. Jeżeli ktoś jest zniesławiany ze względu na orientację seksualną, nie może skorzystać z artykułu 257. Musi skorzystać z artykułu 212. Takie przestępstwo nie jest zagrożone tak poważną sankcją jak artykuł 257, plus jest to przestępstwo, które co do zasady jest ścigane w tak zwanym trybie prywatno-skargowym. To pokrzywdzony sam musi zgromadzić materiał dowodowy, sam musi ustalić, kim jest sprawca, sam musi wnieść akt oskarżenia do sądu, popierać go przed sądem i doprowadzić do skazania. Wystarczy, że zmienia nam się cecha dyskryminacyjna i osoba jest znieważana, zniesławiana na przykład ze względu na jej kolor skóry. I wtedy mechanizm działa zupełnie inaczej. Można zastosować artykuł 257. Sprawcy takiego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności, więc chyba najpoważniejsza z dostępnych sankcji w polskim porządku prawnym. A co najważniejsze, taka sprawa będzie prowadzona z urzędu. To organy ścigania dokonają wszystkich tych niezbędnych czynności, które umożliwią wniesienie aktu oskarżenia i doprowadzenie do skazania sprawcy. Jakby domykając ten drugi wątek tego pola, które warto, żebyśmy scharakteryzowali, myślę, że
możemy go podsumować stwierdzeniem, że polski ustawodawca w sposób nieadekwatny odpowiada na zjawisko homofobicznej czy transfobicznej przestępczości. Zmusza niejako do korzystania z przepisów, które nie do końca są efektywne. Czym to skutkuje? To skutkuje tak zwanym zjawiskiem underreportingu i underrecordingu. Underreporting w dużym skrócie polega na tym, że polskie organy ścigania, instytucje, które zajmują się szeroko rozumianym odpowiadaniem na przestępstwa, nie widzą tak naprawdę skali przestępstw z nienawiści. Nie widzą, bo nie muszą widzieć. Skoro nie trzeba ustalać cechy dyskryminacyjnej, bo znamię tego przepisu tego nie wymaga, to w zasadzie bardzo często te sprawy, które dotyczą właśnie homofobicznych czy transfobicznych przestępstw z nienawiści, przechodzą przez system wymiaru sprawiedliwości i nie są w ogóle oznaczane jako przestępstwa z nienawiści. Drugi problem, czyli problem underrecordingu, polega na tym, że policjanci czy prokuratorzy, którzy oznaczają sprawy przestępstw z nienawiści, nie mają obowiązku oznaczenia, że jest to przestępstwo motywowane przezeniami. Mają taką możliwość, bo systemy gromadzenia danych umożliwiają oznaczenie tego przestępstwa w taki sposób, ale nie mają takiego obowiązku. Co oznacza, że nawet jeżeli mamy pokrzywdzonego, który zdecyduje się na szukanie sprawiedliwości i skorzystanie z ochrony prawnej, to z dużym prawdopodobieństwem ta sprawa również przejdzie przez tryby wymiaru sprawiedliwości bez odnotowania, że jest to sprawa przestępstwa z nienawiści. Skoro nie wiemy, ile tak naprawdę mamy spraw, które co roku toczą się w Polsce ze względu na homofobiczną czy transfobiczną przestępczość z nienawiści, to trudno jest tak naprawdę nam kształtować jakąś sensowną politykę karną w tym zakresie, co finalnie skutkuje tym, że mało mamy tak naprawdę zachęt, które mogłyby doprowadzić do tego, żeby ustawodawca zmienił te przepisy. Tutaj się zatrzymajmy, bo wydaje mi się, że ten wstęp pozwolił nam wyobrazić sobie, w jakich realiach społeczno-prawnych funkcjonuje osoba pokrzywdzona tego rodzaju przestępstwem. Przyjrzyjmy się teraz temu, w jaki sposób prawnicy, prawniczki, bez względu na to, gdzie umiejscowieni w tych trybach, w tym mechanizmie wymiaru sprawiedliwości mogą i w jaki sposób mogą współpracować z tymi osobami, tak żeby zwiększać ich szanse na to, że ta sprawa przede wszystkim trafi do sądu i zakończy się skazaniem sprawcy. I chyba to, od czego chciałbym zacząć, to zasygnalizowanie tego, że bardzo często, między innymi ze względu na te realia społeczno-prawne, o których teraz powiedziałem, osoba pokrzywdzona ma w swojej głowie bardzo dużo barier, które przeszkadzają jej, które zniechęcają ją do tego, żeby w ogóle taką sprawę zgłosić organom ścigania i nie odpuścić. Skąd się te bariery mogą brać? Mogą się brać z braku wiary, że zgłoszenie przyniesie jakiekolwiek efekty. Bariery biorą się też z tego, że bardzo często osoby też nie mają w ogóle świadomości prawnej, że coś można zrobić. Pokutuje społeczne przekonanie, że nie ma odpowiednich gwarancji prawnych, w związku z czym osoby nawet nie myślą o tym, że mogą szukać i wykorzystywać jakieś inne przepisy, które mogłyby im pozwolić osiągnąć, jeśli nie ten sam, to chociaż w jakiś sposób zbliżony efekt. Bardzo często osoby pokrzywdzone takimi przestępstwami same nie traktują tego rodzaju zdarzenia, z którym się spotkały, jako przestępstwa. Mają bardzo często też znormalizowaną przemoc, z którą się spotykają, bo tak jak wspomniałem, spotykają się z nią regularnie. Część z osób, również ze względu na taką zinternalizowaną homofobię, myśli też o tym, że w sumie to przemoc, której doświadczam, jest poniekąd odpłatą, być może słuszną, mówię o tym w cudzysłowie, za to, że jestem osobą nieheteronormatywną. I wreszcie to, co jeszcze może osobom przeszkadzać, to poczucie wstydu. Lęk przed tym, że skierowanie sprawy do policji, do prokuratury czy do sądu może doprowadzić do tego, że te osoby będą zmuszone do tego, żeby powiedzieć o sobie, że są osobami nieheteronormatywnymi. Podczas gdy, jak wiemy z bardzo wielu różnych badań społecznych, bardzo duża część społeczności LGBT, która żyje w Polsce, to jest społeczność, która nie żyje w pełni otwarcie. Nie żyje otwarcie w swoim miejscu pracy, nie żyje otwarcie względem członków i członkiń swoich rodzin. Koszt, który by się wiązał z koniecznością powiedzenia o sobie, może być zbyt duży i osoba może woleć zrezygnować z dochodzenia sprawiedliwości, niż narażać się na negatywne konsekwencje powiedzenia o swojej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Więc świadomość tych barier myślę, że stanowi taki warunek wstępny do tego, żeby rozpocząć tak naprawdę dialog z osobą pokrzywdzoną, której chce się pomóc od strony prawnej. Co jest ważne dla
prawnika albo prawniczki, którzy spotykają się z taką osobą, na przykład po raz pierwszy, kiedy się spotyka ktoś w kancelarii, albo po raz pierwszy, kiedy ktoś spotyka się w prokuraturze albo na komisariacie na pierwszym przesłuchaniu, to zbudowanie zaufania z taką osobą. Myślę tutaj o zbudowaniu dobrego kontaktu, o pozyskaniu zaufania, które tak naprawdę jest niezbędne do tego, żeby osoba pokrzywdzona była wobec nas szczera, żeby się otworzyła i żeby powiedziała w sposób otwarty o tym, czego doświadczyła. Zarówno ja w swojej pracy, jak i bardzo wiele pełnomocników, pełnomocniczek nie boi się tego, żeby na przykład podczas takiej rozmowy powiedzieć, że to zdarzenie nie powinno się zdarzyć, że sprawca zachował się karygodnie. Albo na przykład to, co jeszcze czasem pomaga, to sparafrazowanie tego, co powiedział klient albo co powiedziała klientka, tak żeby mieć pewność, że się dobrze zrozumiała, ale jednocześnie, że się nie zamiata pod dywan tego wątku homofobicznego czy transfobicznego, który gdzieś tam nam się pojawia podczas tej rozmowy. Mam oczywiście świadomość, że prawnik, prawniczka nie świadczy pomocy psychologicznej, ale empatyzowanie z klientem, dostrzeganie jego krzywdy nie stanowi wyjścia poza mandat pełnomocnika, a wręcz przeciwnie, może mu pozwolić nawiązać rzetelny i sensowny kontakt ze swoim klientem, ustalić dzięki temu w pełni stan faktyczny sprawy, a tym samym skutecznie ją poprowadzić. To, co wydaje mi się, że może być przydatne, zwłaszcza podczas pierwszej rozmowy, to podążanie za klientem, za klientką. Unikanie takiego nawyku do brzegu, pytania o bardzo konkretne rzeczy, które być może z punktu widzenia pełnomocnika pozwalają w sposób taki bardzo sprawny ustalić wszystko, co jest potrzebne do wniesienia pisma, ale które mogą jednocześnie powodować, że zblokuje się nam klient. Być może na pierwszym spotkaniu warto poświęcić trochę więcej czasu. Nie pośpieszać go. Może warto zacząć od rozmowy o rzeczach, które nie do końca są merytoryczne. Przed przejściem do tej merytoryki, do rozmowy o czymś trudnym. Nie pośpieszać klienta. A jeżeli pełnomocnik albo pełnomocniczka czuje, że ta rozmowa jest zbyt trudna w danym momencie, to może trzeba rozważyć umówienie się na kolejną rozmowę. Jeżeli oczywiście nie ma tutaj ryzyka, że odsunięcie terminu kolejnej rozmowy w jakiś negatywny sposób mogłoby wpłynąć na przykład na bieg terminów. Jeżeli mamy ten zapas czasu, jeżeli nie musimy na gwałt gromadzić materiału dowodowego, zbierać dowodów, które za chwilę utracimy, to być może czasem zrobienie pauzy, umówienie się na kolejne spotkanie będzie tym, co tak naprawdę właśnie stworzy tą niezbędną, komfortową przestrzeń dla naszego klienta, dla naszej klientki. To, co wydaje mi się, że też jest ważne, zwłaszcza też podczas takiej bezpośredniej pracy, czy to z osobą pokrzywdzoną w trakcie przesłuchania na komendzie, czy w siedzibie prokuratury, czy już w trakcie na przykład przesłuchania przed sądem, to jest nieocenianie tej osoby, nieocenianie pokrzywdzonego. Czasem się nam zdarza tak, że prowadzimy albo mamy rozstrzygnąć sprawę pokrzywdzonego, który jest idealnym pokrzywdzonym, w cudzysłowie rzecz ujmując, który niczemu nie zawinił, który jest osobą jednoznacznie dobrą, który w żaden sposób nie przyczynił się do wystąpienia przestępstwa. Ale bardzo rzadko będziemy mieli takich klientów. Często będzie się nam zdarzało, że klienci będą posiadać jakieś cechy albo jakieś okoliczności, które będą wpływały na to, że będziemy próbować doszukiwać się jakiejś winy albo jakiegoś przyczynienia się do pokrzywdzenia tym przestępstwem. Myślę, że powinniśmy być na to czujni i nie przykładać do tego zbyt dużej wagi, bo bardzo często ona nie ma żadnego znaczenia dla motywacji sprawcy, który postanowił zaatakować tę konkretną osobę. To po pierwsze, a po drugie w nieocenianiu wydaje mi się, że ważna jest też świadomość własnych stereotypów. Nikt z nas nie jest od nich wolny. Każdy posługuje się tak naprawdę stereotypami w swoim codziennym życiu, jest to nieuniknione. I tak samo pewnie robimy w swojej codziennej pracy, bez względu na to, w jakim miejscu w tym mechanizmie wymiaru sprawiedliwości akurat pracujemy. Ale również powinniśmy być świadomość tych stereotypów, powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy one w jakiś sposób wpływają na nasze działanie, czy w jakiś sposób wpływają na nasze decyzje, na naszą sympatię albo antypatię względem osoby, której sprawę rozpatrywamy. Jeżeli tak jest, to powinniśmy być tego świadomi i również powinniśmy minimalizować wpływ tego rodzaju stereotypów na nasze decyzje. Kolejna rzecz, która jest ważna w trakcie pracy z osobą pokrzywdzoną przestępstwem z nienawiści, to zrozumienie i uznanie traumy, którą ta osoba mogła doświadczyć ze względu na pokrzywdzenie tego rodzaju przestępstwem. Kiedy przyglądamy się wynikom badań społecznych, to okazuje się, że spora część osób, która doświadczyła tego rodzaju przestępstwa,
ma po takim przestępstwie, przejawia objawy stresu pourazowego, tak zwanego zespołu stresu pourazowego, czasem używa się jeszcze tego skrótowca PTSD. Jakie one mogą przyjmować postaci? Na przykład problemu ze snem, wycofaniem się z kontaktów społecznych, uzależnieniami albo częstszym korzystaniem z używek. Myślę tutaj o papierosach, o alkoholu albo o jakichś substancjach psychoaktywnych. Myślę tutaj o lęku. Myślę tutaj też o takich objawach jak apatia czy, nie wiem, zaburzeniach różnego rodzaju procesów myślowych. Osoba, z którą pracujemy, może przejawiać takie zachowania i może przejawiać właśnie ze względu na doświadczenie przestępstwa. Co ważne, nie tylko powinniśmy mieć tego świadomość, ale powinniśmy też mieć świadomość tego, że te objawy mogą się zmieniać również w miarę czasu trwania postępowania. Może się okazać, że osoba, która na początku, podczas pierwszego kontaktu jest trudna, nie chce mówić, zamyka się, blokuje się, w miarę jak postępowanie trwa i zaczyna sobie radzić, przechodzić do kolejnych faz radzenia sobie z objawami stresu pourazowego, nagle zaczyna mieć większą chęć, większą ochotę, żeby w sprawę się angażować. I okazuje się, że ta osoba nam się zmienia. Możemy mieć wrażenie, że mamy do czynienia z inną osobą niż ta osoba, która do nas przyszła na pierwszą wizytę. To również jest coś, czego powinniśmy być świadomi w trakcie tej pracy. I wydaje mi się, że ta zmiana nastawienia i zwiększanie się na przykład zaangażowania naszego klienta albo klientki jest czymś bardzo, bardzo cennym, co również możemy wykorzystywać jako pełnomocnicy i pełnomocniczki albo jako prokuratorzy czy sędziowie, bo tego rodzaju zwiększenie aktywności, ono też pozwala tym osobom odzyskiwać poczucie sprawczości, odzyskiwać poczucie kontroli nad całym tym zdarzeniem, którego doświadczyli, które jest radykalnym zakwestionowaniem wolnej woli osoby i właśnie jej sprawczości, bo właśnie te osoby bardzo często nie miały wpływu na to, że zostały pokrzywdzone przestępstwem z nienawiści. Sensowne prowadzenie sprawy, partnerskie podchodzenie do klienta albo klientki, traktowanie go w sposób podmiotowy, nie tylko w związku z tym może pozwolić nam osiągnąć ten pożądany przez nas efekt procesowy, ale może również pozwolić tej osobie załatwić dla siebie te konsekwencje przestępstwa, którego doświadczył, poradzić sobie z traumą, wyjść z tego zakrętu, na którym ta osoba znalazła się ze względu na krzywdę, która ją spotkała. Kolejna rzecz, być może z punktu widzenia pracy prawnika, prawniczki dosyć oczywista, ale niekoniecznie oczywista dla pokrzywdzonego, to dbanie o zapewnienie poufności. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podczas spotkania z klientem albo z klientką, czy podczas przesłuchania podkreślać to, że wszystko to, co jest mówione, pozostaje między nami. Że obowiązuje nas tajemnica adwokacka albo tajemnica radcowska, że dostęp do akt postępowania na etapie postępowania przygotowawczego będzie miał bardzo wąski krąg osób, albo że w ogóle dostęp do akt postępowania również sądowego będzie miał bardzo podobny, też ograniczony charakter. Mówię o tym dlatego, bo tak jak o tym sygnalizowałem, w niektórych sytuacjach informacja o czyjejś nieheteronormatywnej orientacji seksualnej czy czyjejś tożsamości płciowej jest informacją, która, gdy się wymyka spod kontroli tej osoby, może być dla niej bardzo, bardzo zagrażająca. Potwierdzenie tego, że ta osoba jest otoczona taką otuliną bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie informacyjne, również może wpłynąć na zwiększenie jej gotowości do współpracy z pełnomocnikiem. Kolejna rzecz, która wydaje mi się, że też jest istotna w tym kształtowaniu relacji z osobą pokrzywdzoną przestępstwem z nienawiści motywowanym homofobią czy transfobią, jest też przedstawienie jej takiej pełnej informacji o jej prawach i obowiązkach. Często bowiem może się okazać, że osoby nie będą miały jakiejkolwiek wcześniejszej edukacji prawnej na temat tego, jak w ogóle wygląda postępowanie sądowe, jakie prawa przysługują osobie, czego można od niej wymagać, ile będzie trwało takie postępowanie, jakiego rodzaju pytania mogą zostać zadane na sali sądowej. Myślę, że dobrze jest takiej osobie to wytłumaczyć, wspólnie z nią przedyskutować, z których uprawnień warto, żeby ona skorzystała, bo okazuje się, że i to też jest dowód wynikający z badań społecznych, że niestety wciąż te pouczenia, które są urzędowo udzielane osobom pokrzywdzonym, czy przez policję, czy przez prokuraturę, czy nawet przez sądy na takich urzędowych formularzach, one bardzo często są w niewielkim stopniu zrozumiałe przez osoby pokrzywdzone. Bardzo często one składają się z takiej wyliczanki przepisów, która jest zrozumiała pewnie dla nas, prawników i prawniczek. Ale dla osoby, która nie ma wykształcenia prawnego, dla osoby, która nie posługuje się na co dzień językiem prawnym, tego rodzaju
pouczenia nie za wiele mogą powiedzieć. Dlatego tak ważne jest to, i na tym też polega trochę nasza rola w pomaganiu, w świadczeniu pomocy prawnej tym osobom, żeby tłumaczyć język prawny na język potoczny, żeby starać się wychodzić poza legalizmy prawne i językiem potocznym próbować wytłumaczyć, co tak naprawdę oznacza konkretna instytucja prawna, co tak naprawdę oznacza konkretne uprawnienie. To, o czym mówię, jest powiązane z kolejnym wątkiem, a mianowicie z konkretnymi uprawnieniami, które mają szczególne znaczenie w sprawach przestępstw z nienawiści. Myślę tutaj o ocenie potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony, którą może uzyskać. Kiedy powiemy osobie, że w kodeksie postępowania karnego występuje szereg instytucji, które taką ochronę mogłyby jej zapewnić, kiedy wskażemy jej, że istnieje ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, z której wynikają bardzo konkretne uprawnienia, to też może się okazać, że ona poczuje się troszeczkę bardziej bezpiecznie, bo będzie czuła, że będzie można skorzystać z narzędzi, które będą ją chronić. I ostatnia rzecz, o której myślę, że warto, żebyśmy wspomnieli, to oczywiście ważne jest to, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, naszych klientek, ale prowadzenie tej kategorii spraw oznacza również bardzo często zagrożenie dla bezpieczeństwa i dla zdrowia samych pełnomocników i pełnomocniczek. Te kategorie spraw są kategoriami spraw, które mogą być bardzo obciążające psychicznie. Duża styczność z tego rodzaju krzywdą również może powodować pojawienie się objawów stresu pourazowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również pełnomocnicy i pełnomocniczki korzystali z możliwości superwizji, żeby mogli się odgadać na przykład w gronie innych pełnomocników albo pełnomocniczek na temat obsługiwanych spraw, po to, aby unikać pojawienia się objawów wypalenia zawodowego. To, co wydaje mi się, że pokrótce jeszcze warto wspomnieć w końcowej części, to to, że kiedy już będziemy mieli świadomość tych instrumentów albo rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, udzielając pomocy takiej osobie, to również we współpracy z organami ścigania, czy gdy jesteśmy organami ścigania, powinniśmy dbać o to, żeby zawsze starać się, jeżeli taka okoliczność występuje, identyfikować uprzedzeniową motywację działania sprawcy, a także ją uwzględniać w toku postępowania sądowego. Nie przemilczać jej, nie usuwać jej ze względu na to, że nie jest ona znamieniem przestępstwa. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka państwa mają obowiązek identyfikowania tego rodzaju motywacji uprzedzeniowej, a więc i homofobii oraz transfobii, a jeżeli ją zidentyfikują, to mają również obowiązek przeprowadzenia w sposób energiczny, sprawny, bezstronny postępowania, które ma doprowadzić do ukarania sprawców. Możemy tego oczekiwać od funkcjonariuszy policji, ale też prokuratorów, żeby tego rodzaju standard obsługi tych spraw był zachowany. Podsumowując, myślę, że dobrze, żeby została z nami taka świadomość, że niestety obecna infrastruktura prawna jest niewystarczająca. Jest anachroniczna, powinna ulec jak najszybszemu znowelizowaniu, tak aby przepisy prawa w sposób efektywny odpowiadały na problem homofobicznej czy transfobicznej przestępczości. Wiemy też, w jaki sposób pracować z klientami, z klientkami, z osobami pokrzywdzonymi tego rodzaju przestępczością. Kiedy mamy tą świadomość i kiedy staramy się mimo wszystko wykorzystywać te instrumenty prawne, które są już teraz dostępne, zwiększamy szanse na to, że te postępowania będą miały swój korzystny finał i że zaczniemy kształtować w końcu sensowną praktykę rozpoznawania tych spraw, ale też politykę karną polskich władz w odpowiadaniu na przestępstwa z nienawiści.